siemanko moi mieli, dzisiaj troszeczkę nietypowe miejsce, jak i trochę nietypowy samochód do kręcenia, właściwie samochód, pojazd bardziej. Ciągnik New Holland kiedyś był na kanale, był to największy pojazd prezentowany przeze mnie, no do dzisiaj przebijamy Mercedes Turismo L, w longu tak zwanym. Maszyna została mi udostępniona przez Follow Me, z pewnością kojarzycie pojazdy, które śmigają właśnie z takim napisem na trasach. We flocie Follow Me znajdziecie prawie 100 pojazdów, czy to osobówki, czy to busy, czy to autobusy. Proszę bardzo, nawet Pogoń Szczecin jeździ Follow Me. W dzisiejszym filmie Srebrna Strzała, rocznik 2022 i generalnie Follow Me w swojej flocie jakoś ma połowę pojazdów z rocznika 2023-2024. Oj, to chyba najnowsza flota w naszym regionie. No i planowane są zakupy jeszcze kolejnych pojazdów już na przyszły rok. Maszyny dobrze wyposażone, zadbane, mają GPS, można sobie śledzić na przykład taki autobus, rodzice na przykład, jak sobie wycieczka szkolna leci. Jest aplikacja, za pośrednictwem której możemy sobie składać zamówienia na przejazd, śledzić, czy też korzystać z różnych promocji. www.followme.pl. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Olek, gdyż ja nie mam prawa jazdy na autobus, by jeździć taką maszyną. Zaufany kierowca Follow Me, mój zaufany kolega. Możecie Olka spotkać nawet jak jeździ sobie moją Teslą czy M550 i po Szczecinie. Siema Olku. Cześć Marku. W ogóle to jest autobus czy autokar? Tak się zastanawialiśmy z Olkiem. Niektórzy tutaj widzowie pewnie będą mnie poprawiać, że autobus no to jest miejski, a autokar no to powinien być taki turystyczny, ale no to różnie można na to mówić. Według dowodu jest to autobus, natomiast wszyscy potocznie Nazywają autokar. pojazdy turystyczne nazywamy autokarami. A, no i jasna sprawa. Więc tak jak wspomniałem, jest to Mercedes Turismo L, także przedłużana wersja. Jeśli chodzi ogólnie o Mercedesy Turismo, no to mamy 4 wersje nadwozia. Są 2 wersje 3-osiówki, taka najdłuższa oraz troszeczkę krótsza. Oraz są jeszcze 2 nadwozia z 2 osiami. Mercedesy Turismo tej generacji produkowane są do dziś. Produkowane są od 2017 roku i tutaj egzemplarz 2022 rok, także jest to taka końcówka przedlifta. Na przełomie 2022-2023 był lift, ale różnice w zasadzie nie są jakieś znaczące. Będą inne reflektory. No tutaj, jeśli mowa o reflektorach, no to mamy biksenony. A jak już jesteśmy z przodu, no możemy sobie obejrzeć, jak to wszystko z bliska wygląda. Samochód, mimo iż nie ma zbyt wielu lat na karku, no to ma najechane jakoś coś ponad 300 000 kilometrów. Jak na autobus nie jest to wcale taki duży przebieg. Olku, jak ten autobus ma 300 000 kilometrów, no to jakbyśmy to przeliczyli na przebieg samochodu osobowego, no to mniej więcej wyjdzie on bardziej takie 70, 90, może 150 000. Jak to mniej więcej tak by wyszło? Jeśli tu mamy 300 000 kilometrów przebiegu, można przyjąć, że dla samochodu osobowego byłoby coś około 100 000. No wiecie, jak jedziecie takim autobusem i spojrzycie kierowcy przez ramię, że tam 1 200 000 kilometrów przebiegu, to też jeszcze nie ma wcale takiego dramatu jak na takie pojazdy. No tutaj samochody od Follow Me to zawsze na bieżąco są serwisowane oczywiście, wytrzymują wyższe przebiegi, ale zresztą zobaczycie w dzisiejszym filmie, jak ten samochód wygląda, w ogóle jak się prezentuje. Skoczymy sobie poza miasto, chciałbym zmierzyć ten W6 z boksem. Maszyna ma 14 metrów długości mniej więcej, 3,7 metra wysokości, 375 cm jakoś, szerokość 255 cm, masa 15,1 tony na pusto, 24,7 tony dopuszczalna. No kawał auta, jakbyśmy sobie zajechali na CarShare takim samochodem na myjnię bezdotykową, z pewnością 10 zł na mycie by nam tutaj nie starczyło, myślę. Nie no wiecie, ja tak oceniał będę ten samochód trochę z perspektywy no samochodu osobowego po prostu. Mamy 3 osie, jednak napęd jest tutaj, proszę bardzo, na tą środkową oś. To jest oś wleczona. Tutaj ogólnie można sobie te koła podnieść, ale w autobusach się prawie z tego nie korzysta. Bardziej to w samochodach ciężarowych jest istotniejsze, myślę. No i tutaj oś przednia. Generalnie oś przednia oraz oś wleczona, ta ostatnia to osie skrętne. Taki autobus też możemy sobie konfigurować. Normalnie na stronie Mercedesa widziałem, są różne opcje typu, no nie wiem, grzana przednia szyba. Tutaj akurat tego nie ma, ale Distronic tutaj jest, tempomat aktywny z radarem. Felgi 22,5 cala. Zobaczcie jaki lansik normalnie, błyszczące to wszystko, blink, blink. Rozmiar opon 295/80. Czy tutaj mamy... Tak, są 4 opony, proszę bardzo, na osi napędowej. Są jakieś inne tutaj opony? Nie, widzę takie same. Jest ok. No, ale tutaj felgi, no to zupełnie, znacznie się tutaj
różnią, proszę. Taki kapselek. To co, Olku, może zajrzymy sobie tutaj po tych schowkach, zobaczymy co tutaj jest. Zaczniemy sobie od przodu. No i dobra. Tu w sumie nic ciekawego nie ma, bo to jest taki zestaw bezpieczników. Okej. Tu mamy luk bagażowy. Pojemność bagażowa jakoś 12 czy 13 metrów sześciennych, także całkiem sporo. Tutaj proszę bardzo, obsługa kibelka. Tak jest, jest w tym samochodzie kibelek. Tak jest, zbliżenie wam tutaj zrobię, tak to wygląda. Tutaj mamy drzwi. Tutaj proszę bardzo, można sobie tutaj odpocząć. Właściwie to jest miejsce dla kierowcy. Nie można w czasie jazdy tutaj spać. Proszę bardzo, to już można tutaj w sumie zaglądamy do kabiny pasażerskiej. Tu jest miękko, takie struksowe to jest jakby. Chcesz mięciutko, materacyk, pewnie jakieś ogrzewanie też się tutaj znajdzie. O, widzę, tutaj jest wentylacja. Tutaj jakiś interkom. Osoba znajdująca się na miejscu kierowcy może tutaj się porozumieć z osobą znajdującą się w miejscu przeznaczonym do spania. Zestaw do podniesienia koła. Jest lewarek pneumatyczny, klucze. Tutaj to ja już może sam sobie nawet pootwieram. O, proszę bardzo, no to jakieś tam baniaki i tak dalej. Można płyn do spryskiwaczy sobie trzymać. Kolejne jakieś bezpieczniki. Wlew paliwa? Wlew paliwa będzie. Aha, no tak, bo są tutaj dwa zbiorniki paliwa. W standardzie mamy tutaj jeden zbiornik, ale opcjonalnie może być drugi. Ten akurat autobus jest wyposażony w dwa zbiorniki. Łączna pojemność to mniej więcej, ciężko mi powiedzieć. Dodatkowy zbiornik to 230 litrów, a tak 400 litrów jest do rezerwy, tak mniej więcej? 400 litrów, około 60 litrów rezerwy. No i z tyłu jest dostęp do silnika, ale to za chwilę. Jak wam się w ogóle podoba? Takie turismo designersko jest? Nie, no patrząc na to zakończenie, troszeczkę jak BMW trójka Touring G21. Tutaj proszę bardzo, też nie jest to takie oczywiste wcale. Designerskie lampy z tyłu. Jeśli mowa o współczynniku oporu powietrza. Jak się okazuje, wcale nie jest on taki duży. Ja tam bym się spodziewał, że będzie znacznie większy. Jest tutaj lepszy współczynnik oporu powietrza od, dajmy na to, New Beetla na przykład. 0,33CX. Tylko wiecie, współczynnik współczynnikiem, ale druga taka sprawa ważna, no to jest po prostu powierzchnia czołowa, która tutaj już będzie no zdecydowanie większa, ale jeśli chodzi o zużycie paliwa, no to też później sobie porozmawiamy. Może nawet jak będziemy jechać poza miasto, sobie zmierzymy spalanko, jak tutaj wychodzi mniej więcej. Myślę, że jeśli jesteśmy już tutaj na zewnątrz, to zajrzymy sobie do silnika. Mi się wydaje, że chyba tutaj Webasto się, Olku, odpaliło, nie? Tak. Proszę bardzo, jaki kawał klunkra. Wszystko mamy tutaj na wierzchu. Silnik oczywiście jest tutaj umieszczony wzdłużnie. Ja pierniczę, ale bomba, to wygląda jak jakaś beczka. A tutaj jest filtr powietrza chyba? Tak, to jest Tak, filtr powietrza, dolocik. Oznaczenie silnika OM470, pojemność niecałe 10,7 litra, moc 335 kW, co daje około 456 koni mechanicznych. No i były trzy wersje mocowe jakby tego silnika, bo zawsze w takim Turismo był właśnie ten OM470, ale były też słabsze wersje. Tutaj mamy najmocniejszą. Skrzynia zautomatyzowana, 8-stopniowa, o handlowym oznaczeniu Power Shift. W zasadzie wszystko takie jest dość normalne, ale bardzo, bardzo duże. Moment obrotowy, jakoś patrzyliśmy w dane, 2100 Nm, nie? Te słabsze miały chyba 1900, coś takiego. Dobra, to co, przejdziemy sobie do środka z Olkiem. Olek tutaj też mi parę rzeczy wytłumaczy na desce rozdzielczej. W ogóle to jest ciekawe, bo zależnie od wersji wyposażenia mogą być tutaj dwa typy deski rozdzielczej. Olek się pośpieszył, otworzył. Ja wam tylko pokażę, jak się otwiera i zamyka. Proszę bardzo, takie dwa przyciski tutaj są. I tutaj jest jeszcze ten przycisk od otwierania drzwi z tyłu. Ogólnie są dwa wejścia do tego pojazdu. 90 cm szerokość. Ja w ogóle jakieś takie dziwne cyfry zapamiętuję, nawet nie wiem dlaczego. Że nie wiem, szerokość drzwi z przodu i z tyłu to 90 cm, że są tutaj dwa akumulatory, pojemność akumulatora 225 Ah. Nie wiem, po co mi to potrzebne do tej prezentacji, ale akurat mi się tak zapamiętało. Wchodzimy do środka. Takie oto schodki. Tutaj dwa miejsca. Ogólnie pojazd jest, proszę bardzo, 62-osobowy. Tutaj jaki dekor, ale nawet taki srebrny karbon. O, tutaj, proszę. Konkretnie wszystko. W ogóle autobus i raceboxik już jest tutaj przyczepiony. No zobaczymy, czy będą warunki, czy Olek dzisiaj uda nam się z Olkiem zmierzyć 102, skurczę, 0-100. Proszę bardzo, taka pozycja za kierownicą, tak sobie siedzimy. Fotel jest łamany. Są dwa typy fotela. Tutaj jest ten bardziej komfortowy, rozbudowany. Ja to jeszcze patrzę, o, tak się reguluje kierownicę.
Jest strasznie w ogóle duży zakres regulacji kierownicy. O, jak tutaj na przykład z tyłu się ktoś źle zachowuje, można mu zwrócić uwagę. Zapraszam Was na przejażdżkę Waszego życia. Może byśmy sobie odpalili maszynę. Tak jest widok z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo, widoczność jest naprawdę rewelacyjna. No ale przy takich aucie wielkim to przecież ważna sprawa. Widoczność w lusterkach też świetna. Kierownica oczywiście dość duża, multifunkcyjna. Wygląda troszeczkę tak jak w jakimś, nie wiem, Mercedesie W212 przed liftem, mi się tak kojarzy. Tu ogólnie tak jak, o, teraz na liczniki sobie przejdziemy. Bardzo, bardzo tradycyjne. Ogólnie jakiś komputer pokładowy. Bluetooth, interkom. Jakie mam tutaj zużycie paliwa? No proszę, z 76 000 km 26,2 litra. No patrząc na wymiar tego samochodu, ile on pasażerów wozi, w ogóle to nie jest takie złe zużycie paliwa. Systemy wspomagające, właśnie jest tutaj Distronic, jakaś nawigacja. Jest tutaj też retarder. Aż się Olka musiałem zapytać, czy retarder, bo retard w świecie internetu to takie raczej niezbyt pozytywne słowo. Retarder, tak, który wspomaga tutaj układ hamulcowy po prostu. Tutaj mamy gałęcjusza i tryby jazdy, to proszę bardzo, pokażę Wam lepiej na ekranie. O, tryb automatyczny i tryb Dynamic. Właściwie dokładniej to są tryby pracy skrzyni, no ale to przekłada się też, myślę, na jazdę po prostu, czy tryb dynamicznie chcemy jechać, czy nie. Bardziej to chodzi o to, jak na przykład w Austrii, jak jedziemy po górach, to wtedy się może przydawać. Tutaj mamy do przodu D, tutaj R i tutaj jeszcze jest regulacja tego retardera, tyle że tutaj Olek już wytłumaczy, jak to działa mniej więcej i zademonstruje. Technicznie jest to retarder wodny. Obsługa jest dość prosta. Im bardziej przesuniemy tę W górę i w dół, no to jest regulacja. dźwignię w dół, tym mocniej nam hamuje. Okej. Zwalniaczem, retarderem nie musimy korzystać z pedału hamulca. Dobra, a przód, a do przodu i do tyłu jak zrobimy gałęcjuszem? Wrzucamy kolejny bieg, wrzucamy wyższy bieg, ciągnąc do siebie. Aha, czyli to jest taki manualny tryb skrzyni biegów po prostu działania Tak, jakby. odpychając Dobra. redukujemy sobie biegi. Pakiet przycisków, tych chciałem Wam omówić, co tutaj jest, ale jednak nie dałem rady, ja tutaj musiał małe szkolenie po prostu przejść. Olek Wam mniej więcej wytłumaczy, o co tutaj chodzi. Zacznijmy sobie od tego czerwonego pstryczka. Zwolnienie blokady hamulca przystankowego. Tutaj mamy wymuszenie Wypalania DPF-u. Tutaj blokada, żeby na przykład w mieście nam się nie załączyła. Bardzo fajna rzecz, ale mądrze to działa dosyć. Sterowanie szybą boczną. Okej. Tutaj te dwa przyciski to jest Roletki. roletki. Proszę bardzo. Włączenie ogrzewania bocznej szyby oraz lusterek. Tutaj mamy dodatkowe światło pomocnicze przy cofaniu. Tachograf. Okej, a i tutaj gdzieś można sobie ten magnesik przyczepić, czy wiesz gdzie się ten magnesik przyczepia? Nie wiem, nie korzystałem. I myślę, że to bardzo dobrze świadczy o Olku. Wiecie, zawsze możecie napisać w komentarzu, gdzie taki magnesik na to można byłoby naczepić teoretycznie, ale oczywiście jest to nielegalne. No i tutaj u góry. Regulacja kierownicy, Okej. włączenie systemu kontroli trakcji, podniesienie osi wleczonej. Tutaj zapalają się nam wszystkie lampy we wnętrzu, żeby w razie Dobra. wypadku można było Aha, żeby łatwiej było jak znaleźć. najjaśniej. Dostęp do toalety, funkcje kuchenne, mikrofalówka, bo też się znajduje na pokładzie. O, proszę bardzo, elegancko. Pryskiwacz tylnej kamery, klakson miejski lub pozamiejski, Dobra. głośniejszy i sygnalizacja dźwiękowa przy cofaniu. Możemy ją sobie włączyć lub wyłączyć. Tutaj no to już system multimedialny. Proszę, jest taki podział na strefę tylną czy też przednią, mapka. Mapy ogólnie wyglądają jak w osobowych Mercedesach, jakoś tak mi się to kojarzy. Tutaj mamy nawiew, z tamtej strony mamy nawiew. Tutaj jest obsługa klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania postojowego, czy to z przodu, czy to z tyłu. No taki panelik, też kolorowy wyświetlacz. I tutaj zawieszenie ogólnie jest tutaj pneumatyczne. Pełno rzeczy jest tutaj obsługiwanych pneumatycznie. Czy to otwieranie drzwi, czy to hamulce, czy to zawieszenie. Tutaj mamy przycisk od otwierania i zamykania drzwi. Tutaj drzwi jakby się zblokowały, no to jest taki reset. Po tej stronie mamy obsługę zawieszenia pneumatycznego. Autobus jest w neutralnej dla siebie pozycji, takiej wypośrodkowanej. Tutaj możemy sobie wóz obniżyć. Tutaj resetujemy do pozycji
domyślnej. No i tutaj już podnosimy, już nie będziemy klikać. No i też ważna sprawa, nie ma tutaj deski rozdzielczej w wersji Basic, tylko już jest ta lepsza. Jak siedziałem w innym autobusie tutaj z floty, z Follow Me, no to na przykład tamten autobus miał deskę taką podstawową, no to nie było tutaj ekranu, tutaj raczej był zestaw multimedialny, radio, sterowanie i tak dalej. Lodóweczka, elegancko, kulturka, rozkładane fotele. Teoretycznie, o, tutaj się ciągnie dokładnie. No teraz tutaj rozłożyłem, to się nie blokuje, trzeba tutaj po prostu usiąść. No, jakby ktoś miał, nie wiem, 3 metry wzrostu, teoretycznie mógłby sobie w lodówce nogi trzymać w czasie jazdy, ale już to takie, wiecie, to takie moje dziwne petrolheadowe pomysły. No i przestrzeń pasażerska z tyłu, proszę bardzo, drewno, podświetlenia różne. Nie no, ładnie to wygląda, jak na jakimś, kurcze, jachcie nawet, takie jachtowe to wszystko jest, proszę. Na dole, wszystko w drewnie. Jeśli mowa o fotelach, no to tutaj mamy już lepsze po prostu fotele. Emblemacik Mercedesa. Tapicerka materiałowa, no i tutaj podejrzewam albo skóra, albo ekoskórka u góry brązowa. Bardzo ładnie to wygląda. Postanowiliśmy, że jeszcze zapalimy tutaj światło, żeby nam to lepiej pokazać. Proszę, każdy tutaj ma wejście 230V, czy też USB do ładowania telefonu, czy jakichś swoich tam sprzętów, tabletów. Muszę przyznać, że wygląda to wnętrze bardzo przytulnie generalnie. Zrobimy sobie taki losowy test dwumetrowca. Jako tako powiedzmy się tutaj mieszczę. Pamiętajmy, że takie autobusy też mogą występować z mniejszą lub też większą ilością siedzeń. Tutaj mamy nawet taki stoliczek. O, jakieś takie na nogi nawet. Proszę bardzo. Oznaczenia miejsc. No i tutaj każdy też fotel ma przyciski od regulacji jakby. Z tego co widzę, wysuwane podłokietniki. Podłokietnik jest taki nawet miękki. Jest też szyberdach, czy nawet 2 szyberdachy. No i ekranik, tutaj kierowca decyduje, czy pasażerowie będą grzeczni i będą coś oglądać lub też nie. Nie no, żartuję, Follow Me kulturka jest. I tutaj jest przestrzeń bagażowa. Też jest miękko wykończone, żeby też nic nie terkotało. Podsufitka, nawet jak ja jestem wyższy, chociaż tutaj nie dotykam głową pod sufit, no jak się wyprostuje, jest mięciutka, przyjemna. Tutaj jeszcze zajrzymy, pamiętam jak na wycieczki szkolne się jeździło, to największe takie kozaki, jak czasami się teraz w komentarzach trafiają, no to siedziały właśnie w tylnym rzędzie takie największe kozaki. Oj, w tym dziale komentarzy naprawdę sporo się czasami dzieje. Aha, toaleta jeszcze. Tutaj jest drugie wyjście generalnie. Bardzo tutaj śmietnik. O, cyk. I dobra, co? Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o taką prezentację. Przejedziemy się do Kołbaskowa, potem skoczymy na autostradę, ale po polskiej stronie. Czy to VMAX wiedzie w takim autobusie, czy to po polska, czy niemiecka strona. Będzie taki sam. Jeszcze mieliśmy co? Soundcheck jakiś nakręcić, no to nakręcimy. Soundcheck autobusu Mercedes Turismo, proszę Państwa. Dobra, to co? Ja tutaj będę sobie siedział. Już widziałem, jak z tej perspektywy wygląda, jak może jakieś vlogi turystyczne powinienem prowadzić. To co, Olku, palimy i będziemy cisnąć, skasujemy sobie zużycie paliwa, no i zobaczymy na obrzeża miasta, jakie nam tutaj wyjdzie. Ale będziecie widok z perspektywy kierowcy mieli jazdy takim autobusem Turismo. No kurczę, petrolhead, przewodnik w autobusie. No proszę Państwa, ja tutaj Olka podziwiam, bo ja tutaj bym się raczej nie złamał. Znaczy bym pewnie wyjechał, ale możliwe byłoby to, żebym uszkodził po prostu autobus. No Olku, ale widzę, że kierowcy raczej są wyrozumiali. Nawet proszę, policja tutaj. Nawet Olka nie zatrzymali, im mandatu nie dali. Wyrozumiali są kierowcy ogólnie w takich sytuacjach? Ogólnie są wyrozumiali, często ułatwiają wykonywanie manewrów w ciasnych miejscach. Rozumiem, no kurczę, tym bardziej, że ten autobus, no to taki kurczę, raczej jeden z większych jest, nie? Jeden z największych, jakie mamy we flocie. Muszę przyznać, że jest tutaj naprawdę cichutko. Jak będziemy jechać 50 km na godzinę, to pomyślałem, iż możemy sobie tutaj sprawdzić wyciszenie, jakie wyjdzie. O proszę, tam nawet trochę taki mniejszy Follow Me leci. Ilu osobowy taki Sprinter jest? 20 i 18 osób. 20 i 18, ok. Jak na razie średnie zużycie paliwa
34, ale średnia prędkość 16. Będzie mniejsza, ale to widzę jak Mercedes, on też zaczyna od jakiejś wartości i idzie albo w górę, albo w dół, nie, że tak od razu konkretnie, nie? Tak, on startuje z środka. 30 litrów i Tak, i czy pokaże mniej, czy więcej, no to już zależy po prostu. To jest takie ciekawe, bo jak się skręca tym autem, po prostu się tak przelatuje nad tym asfaltem, no bo tylna oś, no bo pierwsza nawet oś jest za nami, nie Olku? tak, pierwsza oś jest za nami, więc musimy się dość mocno wysunąć. Wrażenie jest takie, jakbyśmy już byli na drugim pasie, ale przednie czoła dalej mieszczą się w swoim pasie. Ogólnie robię około 10 000 kilometrów miesięcznie. Pracuję tutaj około 6 lat. Więc Rocznie ile tak kilometrów robisz? 120 000 kilometrów rocznie. A to już autobus, czy już włącznie ze spalinowymi? Znaczy ze spalinowymi. No tutaj już się uaktywnił Electrohead number one. Czy spalinówką, czy elektrykiem? Czy osobówką, czy autobusem? O. Łącznie wszystkimi samochodami z naszej floty. Okay. W ogóle cichutko tutaj bardzo jest. Silnik jest tak tutaj wyrzucony mocno do tyłu. Nie wiem, w zasadzie nawet ciężko jest odczuwalne mrowienie tego diesla, że on w ogóle jest włączony. Bardzo fajnie się tutaj tak. Takie cichutko jest, kulturalnie. No. W ogóle ja tutaj już sobie wcześniej Raceboxa odpalę i zobaczymy, czy będzie łapał zasięg. Wiecie, szyba trochę taka pionowa, ale Raceboxik myślę, nie, łapie zasięg normalnie. Ogólnie dla Ciebie uciążliwe jest manewrowanie takim autobusem po mieście, jak teraz jedziemy po centrum, czy tak Nie, do zniesienia? nie, jest to kwestia praktyki. Jazda autobusem po nabraniu wprawy jest bardzo przyjemna, satysfakcjonująca wręcz. A to ze względu na proste krawędzie. No w sumie masz rację, bo masz kamerę też do tyłu. Tak, widoczność w lusterkach jest rewelacyjna. No to jest prawda, mówię Wam tutaj ogólnie, nawet jakieś martwe pola, czy z przodu ktoś nam podejdzie, czy coś, jest bardzo spoko. To jest zaskakujące, to nawet na plus nad osobowym małym autkiem, muszę przyznać. Ogólna zasada jazdy autobusem jest taka, że patrzymy, co się dzieje z tyłem, z tylną osią i prowadzimy przód. Ale to też mi się wydaje, że jest i tak łatwiej niż przykładowo jakbyśmy składem jechali jakimś, typu jakimś składem, oczywiście ciężarówką mam na myśli, z naczepą. No bo co, ta naczepa jednak ona żyje swoim życiem, a ciągnik po prostu swoje, naczepa swoje, a tutaj no to jest po prostu stała bryła cała, nie? O i tutaj Olek bawi się retarderem. Ogólnie co, jakbyś sobie ten retarder ustawił non-stop, żeby działał, no to tak jak w hybrydach tryb B się włącza, że ona będzie po prostu zwalniała non-stop, jak się odpuści gaz. Tak. Ale jak widzę tutaj też odczuwam hamowanie silnikiem, no to ten samochód, jak jest wyłączony retarder i sobie lecimy na trasie, chcemy sobie tak jakby pożeglować, to nie jest takie 100% żeglowanie chyba, bo na luzie tutaj nie można jechać, nie? Mogę sobie przełączyć. Ale to chyba, na co tutaj tak najbardziej trzeba zwracać uwagę, jak takim klocem sobie lecisz? Myślę, że z perspektywy pasażera najważniejsza jest płynność jazdy, co zmusza kierowcę do przewidywania, co się może wydarzyć, przewidywania zachowań innych kierowców. No tak, bo każdy twój jakiś agresywny ruch to na pasażerach oddziaływanie jest bezpośrednie. Dokładnie. Płynna jazda. Pamiętam kiedyś, jak byłem młodszy, dorabiałem sobie wożąc do wesel. Też zawsze pamiętałem, żeby łagodnie jechać. E60 pamiętam, woziłem do wesel. E60. Pamiętam właśnie, to jest istotne, że wyciszenie z przodu będzie gorsze czy lepsze? Lepsze. Lepsze z przodu, a z tyłu gorsze wyciszenie. A to ciekawe jest. A bardziej bym obstawiał, że od tej szyby czołowej i tego wszystkiego to będzie więcej tych szumów i tak dalej. No ale z tyłu już nie będę mierzył wyciszenia, no bo ja z perspektywy kierowcy po prostu testuję samochód, nie z perspektywy pasażerów. Z przodu jesteśmy narażeni na szumy wiatru, szumy opływającego powietrza. Z tyłu silnik. Z tyłu mamy silnik. Ale opon tak tutaj też kółja raczej nie słychać, fajnie odizolowany jest. Dobra, Olku, to za 50 km na godzinę jesteśmy w stanie utrzymać chwilę? Tak, jesteśmy 50 na tempomacie. No. I takie 51,2 wyszło tutaj najlepszy odczyt. W zasadzie to jak robiłem pomiary wyciszenia, to niektóre auta osobowe chyba miały nawet gorszy już odczyt przy 50 km na godzinę. Tak mi się wydaje, naprawdę jakoś tak. No, mamy trochę korków, jaka jest tam średnia prędkość u Olka, już zaglądam. Tutaj Wam dam widok z jego perspektywy. 17,5 km na godzinę, także raczej niska prędkość.
44,5 litra zużycie paliwa średnie w pomieście. Ale wiecie, no to taki sprawiedliwy cykl miejski. Tutaj jak taką niską prędkość mamy, no to panie drogi. A w ogóle po mieście jak tutaj tak się kształtuje zużycie paliwa? No pomiarowi wiadomo, nie jest równy już dziś na most Brodowski, nie będziemy cisnąć. Ale mniej więcej tak, jak masz puste miasto i w nocy, to jest taki minimalne zużycie, a takie centrum na przykład i nie wiem, 15 godzina. Minimalne, jakie udało mi się osiągnąć w mieście, to 25-26 litrów. Jeśli chodzi o maksymalne, to w zasadzie sky is the limit. Ponad 50 litrów w torczach. A na trasie? Minimalne, jakie udało mi się osiągnąć, 18,2 litra. Jaka to była trasa? Szczecin-Berlin. Szczecin-Berlin 18,2. No to świetny wynik generalnie. Tak. To nawet bym się nie spodziewał. Tylko, że jeśli chodzi o spalanie w trasie, duży wpływ ma tutaj obciążenie, czyli ilość pasażerów, ilość ich bagażu, a także wiatr. No i dobra, tutaj będzie korek. Wiecie co, zrobimy sobie taką małą pauzę z nagrywaniem. Ja po prostu wszystkie kamery odpalę od nowa, jak już się przebijemy poza miasto. Ale ładna M340D. A few moments later. Dobra, kołbaskowo, prawie. Rondo w kształcie biszkopta. Już nie powiem jeszcze czego. Olku, ja widziałem, że sobie pomachaliście z autobusiarzem innym, kierowcą autobusu. Tak się robi normalnie? Czy to jest moje znajome, czy jak? Nie znam kierowcy, to taki nasz autobusowy Gest savoir-vivre. Tak, Pozdrowienie. kierowcy autobusów machają sobie. A to słyszałem, to tak jak alfiarze, alfisti. Czasami ostsi teslarze sobie machają. Sabiarze też? Sabiarze chyba też. Miałeś Saba. Miałem Saba. Olek w ogóle ma Skodę Octavię 1.8 Turbo. Jeśli chcecie, no to napiszcie, może pojawi się nawet na kanale. No miałeś Saba 9.5, nie? Miałem Saba 9.5. Przyjemny w jeździe, nieprzyjemny w eksploatacji sam. Jeśli chodzi o zawieszenie, tutaj jest kostka. Ale też mięciuteńko pływamy. No tutaj raczej sportowych aspiracji bym nie szukał. Nie o to tutaj chodzi. No, by dużo szybciej setkę osiągnął, gdyby tylko skrzynia szybciej zmieniała biegi, ale wiadomo, nie jest to pojazd stworzony pod osiągi, ale mimo wszystko jest bardzo spoko. No i zaraz 100 powinna być. No, 37 sekund. Ja miałem kiedyś Mercedesa W123 200D 60 koni z trzeciej serii. On miał 20 jakoś, kurczę, 27,6 sekundy do setki. Można tak jechać? Tak. Proszę bardzo, można się też troszeczkę szybciej rozpędzić, jak jest z górki, ale to chyba chwilowo, tak? Jak to jest? Tak, tutaj retarder wkracza do akcji, gdy wyczuje, że jedziemy 103 km na godzinę. Okej. Także tej granicy błędu pomiarowego 3 km na godzinę nie przekroczymy na pewno. No i dobra, co? Może jeszcze zmierzymy sobie przy 90 km na godzinę wyciszenie, to od razu w tabelce sobie damy, dawno testu wyciszenia nie było, to wyprzedzimy może ciężarówkę. Proszę bardzo, normalnie. Dobra, Olek tutaj ustawi tempomat na 90 km na godzinę. No i zaraz zobaczymy, jakie tutaj wyjdzie wyciszenie. Proszę bardzo. No, a wiecie, że to jest podobne wyciszenie jak w mojej Tesli Model 3 w ogóle jest podobnie jak w takim filmie. Także kurczę. I dobra, to myślę, że to by było na tyle. My tutaj z Olkiem jeszcze się płyniemy do Świnoujścia. Na gofry na przykład, srebrnym Mercedesem ponad 400 konnym. Mam nadzieję, że ten odcinek, jak i ta, w zasadzie to próba autostradowa, sobie zmierzyliśmy wszystko, Wam się niesamowicie podobało. Pozdrawiamy i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.